Prawdziwa miłość. Czy jest w ogóle coś takiego? Co to za uczucie? I jak ono się wyraża? Czy zwykłe zainteresowanie i upodobanie już można nazwać miłością? Dlaczego psują się relacje pomiędzy ludźmi? Czy tam istniała prawdziwa miłość? Dzisiaj w naszej rozmowie spróbujemy odnaleźć odpowiedzi na to pytanie, jak również odnaleźć przyczynę i źródło takiej miłości. Dzień dobry, Aleksandrze. Dzień dobry. Mam na imię Katarzyna i dziękuję, że mam szansę kolejny raz z Tobą rozmawiać na te niełatwe dla nas różne tematy życiowe. I wybrałam sobie dzisiaj taki temat, rozmowa o miłości. I dla mnie najważniejszy w tej chwili to aspekt miłości, który doprowadzi do zbudowania dobrych relacji międzyludzkich. Takich między mną a mężczyzną, między mną a dziećmi, może jeżeli się uda, między mną a rodzicami. Te wszystkie tematy u mnie cały czas są nieuporządkowane i nierozwiązane. No popatrz, ty dotknęłaś tematu, który tak naprawdę i w naukach kabalistycznych, naukach duchowych, on stoi na poziomie samego szczytu. Dobrze określiłaś, że to jest problematyczny temat, dlatego że problematyczny on jest u większości ludzi. I tak naprawdę, kogo byś nie spotkała na ulicy, każdy człowiek powie ci to samo. No szczerze powie. Chociaż na zewnątrz może udawać, że jest wszystko w porządku, że jest szczęśliwy, a krótka bardzo odpowiedź brzmi tak, że w tym świecie z stanem świadomości, który człowiek posiada aktualnie, doznać tego, co nazywasz prawdziwą miłością, jest nierealnie. I żeby dojść do tego i przekroczyć ten stan nierealności, nie po prostu zrozumieć, a odtworzyć w sobie te wszystkie potencjały, nam należy przejść dzisiaj głęboką wewnętrzną metamorfozę, przede wszystkim świadomości. Dlaczego ja mówię nierealnie? No przecież widzimy, że wiele ludzi na ulicach tam się spotykają się, miłują się, wzajemnie mają jakieś relacje, a później chwila przychodzi i kłócą się, rozchodzą się i wszystko znika. Na czym polega w ogóle życie? Wiele literatury, filozofii określa, że życie oparte jest na miłości. Teoretycznie każdy człowiek o tym wie, ale co to znaczy w realności? Tak naprawdę drzwi zamknięte. I zamknięte nie z powodu, że ktoś jest niegodny albo grzeszny. Tu wszystko jest w porządku. Miłość, ona jest wszędzie. Pośród ludzi, pośród zwierząt, pośród ptaków. Nawet insekty i różne bakterie też odczuwają ten sam stan. Wzorzec wszędzie jest jednakowy. Ale człowiek z tym problemem boryka się najbardziej. I to właśnie z powodu swojej unikalności. Z powodu tego, że posiada z jednej strony świętą duszę, która jest odwzorowana w samym źródle i która ma bezpośrednią łączność ze Stwórcą, ze źródłem światła, a z drugiej strony zupełnie odwrotna forma, która nie jest w stanie przyjąć ni światła, niczego absolutnie. Czyli podobnie do garnku obróconego w drugą stronę, do którego nie nalejesz zupy, ani wody, ani niczego. To jest ta druga natura samego człowieka. Czyli my mówimy w kabalistycznych aspektach życzenie otrzymać, albo kli, albo forma przyjmująca.
I od kiedy my pomyślimy w istocie o pierwszym tym elemencie, o którym ja powiedziałem, że życie oparte jest na miłości, to jest prawdziwe. Tylko życie jest oparte na miłości Stwórcy do stworzeń. A teraz zadajmy się na razie, bez interpretacji, takim prostym pytaniem. A jak stworzenia mają się z tym w stosunku do Stwórcy, do źródła życia? Oni w ogóle czasami chociaż myślą o tym, czy nie? To jest pierwszy impuls, który my możemy odhaczyć wewnątrz swojej świadomości. Niemniej jednak, nawet przy takiej sytuacji o dużej różnicy właściwości, człowiek nadal potrafi odczuwać miłość, ale w sposób zunifikowany. To znaczy, odczuwa on miłość nie bezpośrednio, jako lawina objawiająca się, bezwarunkowa, a odczuwa miłość na zasadzie podobieństwa właściwości. Zauważ, jeżeli popatrzysz na swój umysł, na siebie, na swoje myśli, tobie będzie się podobać wszystko, co współgra z twoimi myślami, przekonaniami, ale jeżeli to, co tobie się będzie podobać, jeszcze i ofiaruje tobie coś, podobnie do Stwórcy, w małych miarach, u ciebie budzi się impuls miłosny. To nie jest miłość bezwarunkowa. To nawet nie jest bezpośrednia miłość. To jest odczucie błogości i maksymalny rozwój chęci otrzymania na tym etapie bez żadnej negacji, bez nieczystych sił. Póki co. Kli jest otwarte, dusza jest otwarta i dopóki emanuje w moją stronę, ja jestem też otwarty. Wystarczy, że właściwość innej osoby emanującej odrobinkę się zmieni, natychmiast moje wnętrze, moja dusza zwierzęca, która jest w ciele, natychmiast to nie reaguje. Jak tak? Jak ty w ogóle śmiesz nie dawać mi tego, czego ja pragnę? I uwzględnij, to dotyczy jak mężczyzn, tak i kobiet w równej mierze. Reagują identycznie. Wystarczyło odrobiny błogości, powstał nawyk przyjemności i wstaje problem. A dalej zaczynają się efekty kolejne. Na przykład, jak się pokłócą, rozejdą, tęsknią za sobą w agresji, w złości. A dlaczego tęsknią? Dlatego, że pamiętają, że ta niewielka fala podobna do miłości w nich istniała. A to jest odwzorowanie samego Stworzyciela w miniaturce. To znaczy, nie drugi człowiek jest odwzorowaniem, a to, co powstaje między nimi. Wiesz, jak ludzie czasami mówią, iskrzy pomiędzy ludźmi. Zaiskrzyło. I od to, co zaiskrzyło, to jest właśnie niewielka porcja świecenia, małego świecenia, która powstaje na skutek podobieństwa właściwości. Nawet u ludzi najbardziej zepsutych, najbardziej agresywnych, nierozwiniętych dokładnie jest tak samo. Mechanizm działa wszędzie identycznie, bez względu na nic. My zadamy pytanie, dlaczego to jest potrzebne? Dlatego, żeby człowieka z najniższych poziomów można było wyciągnąć do góry. Stopniowo. Dlatego, że początkowo ludzie budują relacje między sobą. Po to zostało utworzone, wpisane w kod, wpisane w program, żeby najpierw człowiek wykształcił u siebie nawyk odczucia tej minimalnej ilości boskości i przeżywał odczucie straty. Pytanie dlaczego? Dlatego,
odwołam się do mojego pierwszego słowa, że ty nie czujesz dzisiaj straty Stwórcy. Pomimo tego, że On podtrzymuje ciebie przy życiu, ale realnie ty Jego nie czujesz, dlatego że miara życia nie traktowana jako miłość, tylko jako standard. To jest ogólna formuła. Wejdziemy teraz w system bardziej praktyczny, jak to wygląda w życiu. Małe dzieci, malutkie, odczuwają miłość rodziców bezpośrednio i emanują miłość do rodziców bezpośrednio, chociaż nie mają jeszcze świadomości, a dzieje się tak, ponieważ ich ego jeszcze nie jest wykształcone i życzenie otrzymać nie pracuje u nich. Tam pracuje automat, czyli systemy podtrzymania istnienia. A odczucie miłości jest na najwyższym poziomie, dlatego że dusza reinkarnowana jeszcze ma wysoki wpływ. Rodzic, kiedy czuje tak ogromne promieniowanie, czyste, niezakłócone niczym od dziecka, rozczula się natychmiast i widzi to samo, co mężczyzna i kobieta między sobą. Widzi tą iskrę, iskrzy. I on czuje błogość, i rodzic czuje błogość, i dziecko czuje błogość, ale nie dlatego, że ktoś coś dobrze robi, a dlatego, że pomiędzy nimi powstaje boskie światło. Świecenie, które właśnie nazywa się miłością. I od ten rezonans daje potężne reżimo wewnątrz siebie do 7 lat życia, które później skutkuje na całe życie. Jeżeli takie reżimo było bardzo wysokie i na przykład dziecko pamięta miłość matki, ojca na początkowych fazach, więc w świecie ono będzie szukać podobną relację, ale na pewno nie mniejszą. Dokładnie taką samą, żeby od tego wystartować dalej, wyżej. Jeżeli sytuacja jest odwrotna, to już dziecko przejawiało miłość, ale nie było kochane. Albo było porzucone w jakikolwiek tam sposób. W tym momencie u niego pozostaje zakotwiczona miłość Stwórcy. Takie dziecko wyrastając, dorosłą osobę, zaczyna odarzać miłością wszystko naokoło siebie. Dlatego, że pamięć jest tylko w jednym kierunku. Nie ma pamięci przyjmowania od ludzi. Dlatego od ludzi zazwyczaj nie szuka. Dosyć często tacy ludzie są samotni, albo nawet jeżeli nie samotni, to starają się trzymać się do wszystkiego na lekki dystans. Dlaczego? Bo poziom czują emanacje w jednym kierunku. Wszystkie te aspekty, które wynikają na tle psychologicznym samego człowieka, oni pochodzą z naszej świętej duszy. Czyli to ona de facto prowokuje zdarzenia, które my powinniśmy naprawić. Weźmy ten negatywny faktor najpierw. Ludzie spotkali się między sobą, odczuli głęboką więź. Niech będzie to krótko, przez 3 dni, 4, tydzień. I nagle rozeszli się. Odczucie cierpienia. Dlaczego to potrzebne? Dlatego, żeby rozbujać wachlarz człowieka w systemie uderzenia światła. Jak nasze serce pracuje. Znaczy, skurcz, rozkurcz, skurcz, rozkurcz. Nasz mózg tak pracuje. Nasze całe istnienie tak pracuje. I odczucie boskości również tak samo pracuje, pulsuje. Tylko w innych odcinkach tak zwanego pseudoczasu. I od ten pulsowania ono nie jest od razu. Dlatego, że jak powiedziałem, miłość to najwyższa forma przejawienia samego człowieka. Nie instynktywna miłość, nie cielesna miłość, jak teraz nazywają, bo to jest zupełnie inna strona, a właśnie to wyższe, wewnętrzne uczucie. I kiedy my
doświadczamy na niższym poziomie, ten poziom małego rezonansu, on zaczyna wchodzić więcej. A wiadomo, że u nas życzenia rośnie pionowo. Czyli otrzymałeś odrobinkę, chcesz więcej. Otrzymałeś więcej, chcesz jeszcze więcej. I to daje możliwość rozhuśtać życzenie na tyle, że na jakimś etapie człowiek zwraca uwagę na wyższe poziomy. Nie wszystkim to się udaje. W dużej ilości wypadków pojęcie miłości człowiek obniża jeszcze bardziej w dół. Czyli on ich steruje do rzeczy martwych, które chociaż nie oddają z powrotem tej samej miłości, ale bynajmniej nie tworzą konfliktu. A jak on widzi, że sterować tu miłość może do wszystkiego, do kwiatka, do iPhone'a, do komputera, do pracy, nawet ciężką pracę może nazywać, że on ją kocha, kiedy wewnątrz siebie nienawidzi tego, ale ponieważ wszystko tam spokojnie i łagodnie, nie ma kłótni, więc dlaczego nie? I od kiedy my sterujemy ten sposób odczucia miłości do rzeczy martwych, tym samym my zatracamy jeszcze bardziej wyższą więź. Po prostu człowiek zanurza się w głęboki awiut, w głęboki poziom pragnień i zaczyna wtedy się nasycać. Wcześniej ludzie nasycały się rzeczami materialnymi, na przykład, które były tam na wsiach mieszkali, a oni tam dużo ziemniaków, dużo pszenicy, dużo koni, dużo tam kur. To wszystko było na tle lubienia w dół. Ludzie, którzy dążyli do wyższych poziomów, oni żyli poziomem zaufania. Oni wiedzieli, że Stwórca zawsze im da i nakarmi. A tu też jest paradoks. Ci, którzy dążą w dół, zawsze stawiają pytania. No przecież Stwórca cię nie nakarmi na co dzień. Ich nie nakarmi. A tych, którzy dążą do Niego, jak najbardziej. Pamiętasz wypowiedzi Jezusa w Nowym Testamencie, kiedy On zwracał uwagę. Mówi, zobaczcie na ptaki w niebie i ryby w morzu. Nie dbają o dom, a wszystko mają. Człowiek dosłownie to przyjmuje materialnym znaczeniem, a chodzi o stan ducha. Czyli każdy człowiek przy urodzeniu już ma pulę, czyli określoną ilość tej boskiej miłości założoną. Pierwszy taki rzut tej miłości to jest od ojca i od matki. Nazywa się energia życia. I człowiek bazuje na tej energii, na tych odczuciach, chociaż nie jest świadom ich. Niemniej jednak daje mu możliwość to bardzo intensywnie funkcjonować przez pierwsze 60 lat życia. A dalej nikt mu nie powiedział, że można inaczej. Nie wie. Nigdy się nie nauczył tego. W szkole nie uczył, na studiach nie uczył. I następuje spadek. A tu jest tak zwana druga pula miłości, która już jest też oczekująca na Niego, tylko z poziomu Jego świętej duszy. Kiedy cała forma niższa i święta dusza ze sobą są złączone, splecione, można tak powiedzieć, podobieństwem właściwości, w tym momencie człowiek zaczyna odczuwać miłość nie od obiektów na zewnątrz, a odgłębnie. On myśli nie o tym, jakby go ktoś pokochał, albo jak niektórzy mówią, chce być kochanym czy kochaną. A myśli zupełnie inaczej. Jakby obdarzyć kogoś miłością, bo z niego to płynie do wszystkiego. I do tych samych rzeczy, i do drzew, i do ludzi. Płynie po prostu zwykłym potokiem. To jest główna różnica pomiędzy człowiekiem, który znajduje się w ukryciu, kiedy on pragnie miłości, a jej nie ma, niemniej jednak ona jest. I człowiekiem, który
ma łączność właśnie z tą świętą duszą, która zaczyna po prostu to emanować. I tu jest jeszcze jedna pułapka, o której chciałbym, zanim dalej pójdziemy, ci powiedzieć. To jest tak zwana miłość cielesna. Dlaczego ludzie w współczesnych czasach nazywają tam miłością bliskość fizjologiczną? De facto to nie jest miłość. To jest proces tworzenia. Z miłością niewiele ma wspólnego. Owszem, jest wprowadzony akt przyjemności, ale ten akt przyjemności, on jest tylko dlatego, żeby ta boska część w obu jednostkach mogła się aktywować, a dusza przyszła mogła otrzymać poziom większego potencjału. Ale kiedy dziecko się rodzi, oprócz tych duchowych aspektów miłości, ono otrzymuje te uczucia cielesne, też zaprogramowane w tych siłach. I kiedy nie potrafi wyżej spojrzeć, aktywuje się w niej to, co jest niżej. I dlatego, by odczuwać błogość, dąży do tego, do czego potrafi. Nie można tu człowieka karcić, że on robi coś nie tak. Każdy człowiek czyni to na miarę swojej możliwości i ewolucyjnego rozwoju. To jest tak w ogólnych zakresach. Ja trochę się rozgadałem, ale chciałbym usłyszeć, czy ty w ogóle jakby rezonujesz z tym i jakie głębsze aspekty ciebie interesują. O, ja wpadłam w głęboką zadumę, bo gdy tak mówisz, to wychodzą potężne braki w temacie miłości, jeszcze większe niż sobie myślałam, bo mogę spojrzeć jasno na to, że ten czas od 0 do 7 lat nie do końca pamiętam, czy ja emanowałam miłością, ale mogę troszeczkę pozakładać, że moi rodzice nie byli zdolni okazywać tą miłość tak, jakby dziecko potrzebowało. Na pewno więcej pamiętam z tego okresu 7-14. To nie był łatwy okres w moim życiu i tam na pewno nie mogę założyć, że mnie nikt nie kochał, byłam kochana. Ale moje życie opierało się na tym, i pewnie zaraz powiesz, czy to dobrze, czy źle, albo czy dobrze, czy źle tak funkcjonować, bo myślę, że niektórzy z nas tak na co dzień cały czas funkcjonują, czyli ja kocham i niech ta druga strona się domyśli, że kocham, a niestety z różnych powodów nie umiem okazywać tej miłości. Stop. I tu jest problem rzeczywiście skali masowej. Dokładnie ten. Na czym on polega? Polega on wcale nie na kochaniu, a na chęci otrzymania błogości. Po prostu zamaskowanej pod uczuciem miłości. Dlaczego tak jest? Zauważ, jak ty precyzyjnie powiedziałaś. Ja kocham, a druga osoba niech się domyśli. Czy do kwiatka, które stoi na oknie, tak samo mówisz? Domyślisz się, że ja cię kocham? Nie. Wszelkie akty miłości objawiają się nie przez przeżywania emocjonalnych stanów wewnętrznych, a przez jawne, aktywne czyny. Realne czyny w naszym niższym świecie. Natomiast emocjonalny stan, który wynika, to jest tak zwany falstart, czyli element odczucia zbliżającej się błogości. W kabalistycznych aspektach nazywa to światło nad literą, czyli światło nad klik, nad życzeniem, które jeszcze nie weszło. Ty czujesz już na 100%, że tam leży ogromny potencjał błogości, ale jeszcze nie umiesz jego wziąć. I tu zaczyna mózg kombinować. Jakby tu podejść, żeby
Niczego nie dawać, ale otrzymać tu błogość. I pułapka. Pułapka dlaczego? Bo ty wchodzisz w stan bezpośredniego otrzymania, a błogość odczuwasz nie z powodu miłości, a z powodu podobieństwa właściwości. Kiedy ty wymuszasz na kimś, żeby on był podobny do ciebie, albo sama dostrajasz się do niego, żeby być podobnym do niego, ty będziesz czuć coś w rodzaju miłości. Ale to nie będzie miłość. To będzie przyjemność. Będzie ci dobrze z tym jakiś czas. Ty możesz nazywać, że to jest miłość. Nie. Miłość, ja wielu osobom mówię, jak zidentyfikować? To jest określony stan, kiedy sama myśl o obiekcie wywołuje u ciebie puls na 180 na minutę, z uszu paruje, oczy nie masz gdzie się podzieć, nie możesz spać, śpisz po godzinie, po dwóch, rozumiesz? Nie jesteś zmęczona. Jesteś w największej furii, jakiej jest. Sprawę załatwiasz w mgnięciu oka. To jest rzeczywiste zbliżenie boskiej siły. A wszystkie elementy elastycznego udawania to jest z powodu ego. Ja myślę, że tu większy problem jest. Też powiedziałaś odnośnie dzieciństwa. Trudny wiek z 7 do 13, trudny u wszystkich, ale ja troszkę mówiłem o czymś innym. Ja mówiłem o dzieciństwie mniej więcej do 3-4 roku życia, gdzie nie ma ego, nie ma świadomości, jest po prostu czysta emanacja w jednym kierunku i ciało reaguje podobnie jak zwierzątka, instynktywnie. Wtedy nie można powiedzieć, że dziecko potrzebuje miłości, jak niektórzy mówią. To też jest spekulacja. Dziecko emanuje czystą miłością. Jeżeli rodzic temu się nie sprzeciwia, to jedno małe dziecko może zarazić miłością całą okolicę. Ale jeżeli rodzice się sprzeciwiają temu otrzymywaniu, no w tym momencie dziecko gaśnie, bo nie ma odbiorcy. Więc to takie niuanse też, które należy uwzględnić. Z tą emanacją miłości, płynącą od dziecka, nie wiem, czy dobre porównanie, bo mam od kilkunastu dni małego pieska w domu i on właśnie emanuje niesamowitą ilością miłości i do innego psa starszego, który się cały czas denerwuje, i do nas ludzi, domowników, i do wszystkich, powiedzmy, pojawiających się w trakcie jego jak gdyby poznawania świata. I patrzę sobie tak na niego i tak jak powiedziałeś, to są nieograniczone pokłady miłości od tego pieska. On chce na każdym kroku pokazać, że nas wszystkich kocha. Ale co się dzieje? No właśnie, my nie jesteśmy w ogóle przygotowani do przyjmowania tego od niego. No Naprawdę. właśnie. Łącznie Ale z tym poczekaj. 4-letnim psem, który mały przyszedł dla tego starszego, a starszy jest w potężnej depresji, bez umiejętności cieszenia się tym, że pojawiło się towarzystwo. To jest Nie wiem, tylko czy to twój można punkt przełożyć. widzenia. Znaczy, To jest punkt może, no, widzenia. nie Po wiem. pierwsze, poprawiam cię od razu na bieżąco, żeby później nie Chciałabym, żeby wchodziło było w to. inaczej. Po Chciałabym. pierwsze, pies mały niczego od was nie oczekuje. On nie promieniuje sam z siebie miłością. Przez niego przychodzi czysta, zwierzęca nefesz. I to, co nie jest ogarnięte w uświadomione instynkty, coś podobnego do ego u człowieka, tak samo w psa. Dopóki te instynkty samoświadomości nie obudziły się, jest dokładnie to, co ja mówię w stosunku do człowieka. Dlatego ty czujesz czystą emanację. Jeżeli nie będziecie w stanie tego przyjąć, to po roku, po dwóch ten pies obróci się dokładnie w depresyjną strukturę, która będzie podobnie funkcjonowała. Tak, zgadzam się z tobą, dlatego właśnie zadałam pytanie, dlaczego się ten pies pojawił. I z dnia na dzień wiem, że chodzi o to, że ja, może to dziwnie zabrzmi, ale na jego przykładzie uczę się takiej szczerej miłości, no bo to jest tutaj jest jednoznaczne, że ja od niego
tak bardzo niczego nie chcę, natomiast zależy mi, żeby mu pokazać, że umiem tą jego miłość odwzajemniać. Ale to nie jest takie proste, bo już od niejednej koleżanki usłyszałam, że Katarzyna, ale ty no nie pokazujesz mu tego, że go kochasz. Czyli pies mi uświadomił, że jest głęboka, ogólna blokada we mnie. Oficjalnie przez ego mogę mówić, że tak, jestem gotowa na miłość, jestem gotowa na nowy związek, zakładanie rodziny, a później wychodzą takie drobne rzeczy, które uwydatniają, że niestety nie, że wychodzi jakiś, nie wiem, lęk przed bliskością, lęk przed tym, że się zaangażuję, że nie wiem, że nie będzie tak wygodnie, jak jest w tej chwili. Ale myślę, że wolałabym wrócić do tego, czy jeżeli zależy mi, chcę się skupić w tej chwili na sobie, na budowaniu nowej relacji czy nowej rodziny, czy nie powinnam kupić się na naprawianiu tych relacji, które są w obrębie tej komórki rodzinnej, która funkcjonuje, czyli ja i moje dzieci, ja i moi, w tej chwili tylko ojciec. I jest tak, że ja staram się jako dorosła córka emanować miłością do niego i widzę, że trafiam na ściany i widzę, że on sobie na tym etapie naszych relacji nie radzi z tym, że to jest tak, że to ja wychodzę z inicjatywą okazywania tej miłości. On jej nie potrafi przyjąć. No i prawidłowo, bo żadnej Prawidłowo? inicjatywy nie ma u ciebie. Och, nie ma, To może nie jest ma. ego. No może, Dlatego tak, zgadzam mężczyzna się od z razu tobą, wyczuwa tak. to. A Ja też czemu się ego? przyznam, że może być to ego. A czemu ego? Ja ci wyjaśnię. Jeszcze raz powtarzam ci, kiedy powstaje miłość. Miłość powstaje jako obecność Stwórcy pomiędzy dwoma obiektami, jako środkowa część, którą obydwoje czują. I ona może powstawać wtedy, kiedy obiekt będzie podobny do źródła emanacji. Nie z ego, że ja będę dobra dla ciebie, będę taka czy inna, a podobna. I w tym jest dwie drogi, długa i krótka. Obydwie nie są łatwe. O jakiej powiedzieć ci? O długiej. O długiej. Długa droga polega na tym, że ty stopniowo zaczynasz dokonywać pewnych działań w podobieństwie do obiektu. Czyli widzisz, że ktoś coś czyni, więc starasz się przejawiać zainteresowanie. Widzisz, że ktoś postępuje tak i tak, to może być wbrew twoim przekonaniom, ale ty starasz się też tak postępować razem z nim, żeby zdobyć jak najwięcej podobnych aspektów w waszej komunikacji. I to nie ma znaczenia, kto to. Mąż, brat, swat, teść, ojciec, nie ma znaczenia. Czy nawet sąsiad. Jeżeli ty chcesz rzeczywiście płynności wewnętrznej, to, o czym teraz ja mówię, postępować podobnie, to jest cykl naprawienia swojego ego. Dlatego, że twoje ego widzi wzorzec postępowania według swoich aspektów i swojego celu. Jeżeli ty chcesz złączyć wewnętrznie duszę w bliższym bądź w dalszym aspekcie z kimś, to jego cele i twoje cele muszą być łączne. Może nie identyczne, ale bynajmniej podążające w jednym kierunku. Jeżeli tak jest, będzie coraz więcej aspektów łączących, a ty będziesz dokonywać coraz więcej naprawy własnych właściwości. Za każdym razem ty dokonasz pewnej korekty. Jeżeli ty widzisz, że w systemie komunikacji, ty mówisz, ja tam chcę kochać, ale wtrąca się w tego
ego i ty mówisz, ja wiem, jak to ma być. Ja ci zrobię lepiej, niż ty myślisz. Więc na tym związek się kończy. Już na tym słowie. Bo jest różnica właściwości. Trzeba rozumieć, że droga emanacji twojej własnej duszy i to wszystko, co ty doświadczasz i poznałaś, jest prawdziwe tylko dla ciebie. Wyłącznie. Żadna inna osoba nigdy tego nie przyjmie. Dlaczego? Bo oni mają swój wzorzec i swój plan realizacji. Muzyk nigdzie nie pójdzie na budowę, łożyć ściany albo tam wstawiać okna. To jest inna droga. Tak samo budowniczy nie pójdzie grać na skrzypcach. On tego nie czuje. Podobnie i tu jest. Każda dusza realizuje swój plan, ale żeby zbliżyć się, potrzebne jest podobieństwo właściwości, czyli obniżenie swojego poziomu w jakimś strumieniu i na to miejsce wprowadzenia czyjegoś punktu widzenia, bez względu na to, czy tobie się to podoba, czy nie. Dlaczego tak jest i jak to w ogóle zrobić? Po pierwsze, jeżeli ty będziesz przed sobą widzieć obiekt, człowieka, psa, kota, to, o czym ja powiedziałem, jest niemożliwe. Twoje ego nie pozwoli dokonać takich czynów. Będą kłótnie, sprzeczki, nieporozumienia. Ale jeżeli ty będziesz widzieć drugą istotę nie okiem ciała, tylko okiem duszy i patrzeć nie na jako człowieka wykształconego, a jako na duchową strukturę, która podobna do Stwórcy, lecz w uśpieniu, ale szacunek do Stwórcy, jeżeli u ciebie jest wysoki, to dokładnie będzie taki sam szacunek do duszy tej istoty. Ponieważ ty wiesz, że dusza tej istoty bliska do Stwórcy, bliższa niż twoje ego, u ciebie zawsze jest pochylone czoło w stosunku do duszy, nie do ego tego człowieka, do duszy. Jeżeli ty skierujesz poziom wewnętrznego swojego wzroku na duszę człowieka, od tu wszystkie rzeczy będą się udawać łatwo i prosto. Ten człowiek od razu odreaguje. Odreaguje ego, bo będzie czuł podobieństwo i odreaguje, co najważniejsze, jego dusza, bo każdy promień uwagi budzi duchową strukturę. Ja ci powiem taką rzecz, na przykład czasami jest tak, że ludzie tam, ktoś na kogoś patrzy i patrzy na co? Jeden patrzy na ubrania, o ładny ktoś tam ubrany, tam chodzi, tam fryzura, coś tam. Są ludzie, jak popatrzy, to tak czujesz, jakby on cię nie tyle rozebrał, jak na wylot przylecił przez wszystkie kości i tak dalej, aż ci mrówki jedą po skórze. Dlatego, że on nie patrzy na twoje ciało. On patrzy w duszę, w głąb. Dlatego ci ciarki jedą po ciele. I tacy ludzie też są. I ich nie jest mało. Niektóre nawet nie uświadamiają, co oni mają za wewnętrzne predyspozycje, ale tak jest. Więc podsumujmy. Punkt spojrzenia dusza daje ci możliwość zmiany właściwości, dotrzymania wniosku, jakiegokolwiek wątku. Punkt spojrzenia ciało doprowadzi po kilku dniach, miesiącach, maksimum latach do kłótni i rozejścia. Zawsze. Bo ciało i ciało, jeden ciągnie do siebie, drugi ciągnie do siebie. Dopóki my mieliśmy wspólny cel i on był w naszych mózgach, my ciągnęliśmy razem. Jak cel zniknął, nadal każdy ciągnie w swoją stronę. Tu nie ma duchowych aspektów, a to znaczy wszystko to, co nazywane jest miłością, jest po prostu fałsz i udawania ego. Rozumiesz to? Tak. Aleksandr, w stosunku, w budowaniu relacji, nazwijmy to, do zwykłych ludzi, takich codziennych, ja faktycznie stosuję sobie takie ćwiczenie, że tak jak myślę o sobie, zazwyczaj rozmawiam ze sobą, mówię: Katarzyna, zamknij oczy
i nagle nie masz tego ciała, nie masz tych ubrań, tego domu, czy przestajesz siebie mniej lubić? No nie, tak? Czyli ja siebie lubię za to wszystko, co funkcjonuje w środku we mnie. I tak staram się podchodzić szczególnie do nowych znajomości. Gdy jakbym chciała zamknąć oczy i chciałabym o tym człowieku nie mieć danych tych, powiedzmy, twardych, czyli co robi, jak zarabia, ile ma lat. Fajnie byłoby właśnie wtedy być niewidomą, czyli nie widzę go, czy to jest ładna buzia, czy brzydka buzia, czy gruby, czy chudy, tylko z nim po prostu rozmawiam i go czuję. I wtedy wiem, czy on rezonuje ze mną, czy nie. I tak staram się podchodzić do ludzi. Ale tutaj mówimy o relacjach, tam pewnie jest emanacja sympatii. No, nie mówimy tak, że każdego, kogo spotkamy i kogo lubimy, to od razu kochamy, ale na pewno jest tam dużo uczucia i dużo tej emanacji, że tak, ja chcę z tą osobą rozmawiać, chcę z nią spędzać czas, jestem w stanie jej poświęcić moje wartości, czyli to, że mogę ją wysłuchać, mam dla niej czas, lubię z nią przebywać. Tak funkcjonuję w tej chwili na co dzień, czyli rozdzielam tą osobę jako jej wartości wewnętrzne i uczę się nie przywiązywać wagi do jej tej powłoki zewnętrznej. No bo wyćwiczyłam to na sobie, że no gdybym była niewidoma, to nie przestałabym siebie tak lubić i tak kochać, wiedząc, że nie wiem, tam jestem nieatrakcyjna fizycznie, tak? Bo jak zamykamy oczy i idziemy spać, to w którymś momencie już nie czuję, tak? Jaka jest moja fizyczność, a nadal, no bo tutaj muszę się przyznać, tak, ja siebie bardzo lubię, tak? Kocham siebie, dbam o siebie. To wypracowałam, tego kiedyś nie było na takim poziomie, jak jest teraz. I teraz to, co wypracowałam u siebie, chcę, chcę przekładać na moje relacje ze światem zewnętrznym, z ludźmi innymi. Ale tak jak rozmawiamy, to Nie umiem to wychodzi. robić w stosunku do tych ludzi, gdzie mogę trzymać taki dystans, czyli nie ma tej głębokiej miłości, to wychodzi. A wydaje mi się, że tam, gdzie się mogłabym przez sekundkę przestraszyć, że może być coś więcej, to już momentalnie jest ściana. Powiem ci tak, jest problem nie w tym, co ty opisujesz, bo ty opisujesz prawidłowo. Opisujesz pierwsze kroki postępowania. Znowu my upieramy się w system ego. Ty powiedziałeś, próbuję na innych przełożyć to, co czuję do siebie. Myślę, że dobrze zrozumiałem. A teraz pytanie, czy dbasz o innych tak samo, jak dbasz o siebie? Myślę, że mogłabym powiedzieć, że tak. Że od jakiegoś czasu bardzo mi zależy na tym, żeby. Nie. Ja nie pytam, czy ci zależy. Ja pytam, czy fizycznie to robisz. Powiem o takich dwóch swoich założeniach. Kiedyś mówiłam, znaczy tak, wiem, że jest założenie kochaj bliźniego jak siebie samego. I tu odczytuję je już prawidłowo, czyli wpierw kochaj siebie i umiesz kochać siebie, to będziesz umiała kochać bliźniego. Później byłam na takim poziomie zachowuj się tak, jakbyś chciała, znaczy traktuj ludzi tak, jakbyś chciała być przez tych ludzi traktowana. I myślę, że wchodziłam na taki poziom. A teraz jestem na poziomie traktuj ich tak, jakby oni chcieli być traktowani przez ciebie. I No, staram się tak w sumie postępować. dobrze mówisz, ale troszkę cię tak powiem, że to jest psychologia. To jest tylko psychologia. Bo ja jestem taką To świetną nie jest nauka duchowa. teoretyczką. Tak, na Można pewno sobie nie jest. wymyśleć różne rzeczy i ludzie próbują w różne sposoby kombinować, jakby to zrobić, jakby coś. Nadal my stajemy na tym samym poziomie. Forma życzenia. Zadajemy pytanie numer 1. Owszem, ktoś ci się podoba. Z jakiego powodu? Z tego powodu, że on przynosi ci błogość. Jak tylko przestaje przynosić błogość, podoba ci się on? Nie. Dosyć często nienawidzisz jego za to, że on już tobie tej błogości nie przynosi, tak jakby się należało.
No gdzież tu miłość jest? My widzimy ścisłą manipulację z poziomu sitra achra, czyli nieczystych sił, a człowiek nawet nie jest świadom, że jego postępowania i myślenia nie należą do niego. I rzeczywiście jest po prostu zwodzony. Ja dlatego nawodziłem przykłady z małym dzieckiem. Nie musisz przypominać. Nie wiem, może będziesz wnuki mieć, czy tam prawnuki, może dzieci swoje. I ty zobaczysz, co jest z niemowlem. Ono nie zdąży rączką machnąć, jak dziesiątki osób już na zadnich łapkach stoją przed nim. Ono nie ma ego, ono nie ma życzeń. A co ono ma? Ono ma tak potężny system emanacji, to jest jak król, na którego patrzą i każdy ruch paluszkiem wywołuje, dlatego że chcą mieć tą siłę, która płynie od niego. I ludzie chcą mieć tą siłę, która płynie, tylko nie są świadomi tego, bo to jest czysta miłość emanująca. A reszta wszystkich opowiastek, wiesz, ja ci powiem tak, że psycholodzy pracują nad tym już, nie wiem, setki lat. Tłumaczą w każdym dziesięcioleciu, tłumaczą inaczej, ale to nic nie daje. Człowiek jaki był, taki był. Bo problem tkwi w czymś innym. Dokładnie w chęci otrzymywania. I dopóki jest chęć otrzymywania, dopóki ty wartościujesz człowieka według tego, na ile on cię nasładza, na ile on ci daje błogość, tam nie ma i nie będzie nigdy miłości. Tam będzie podobieństwo właściwości i aspekt przyjemności, który jest wywołany w sposób jawny. A miłość, no ja ci mówię, długo droga, ale jest krótka droga. Jeżeli ty chcesz odczuć miłość, to ego powinno całkowicie być na zero. Nie mam swoich zdań, nie mam swoich przekonań, nie mam czego. Od wtedy mam puste naczynia, w które mogę otrzymać. A jak tylko ego zaczyna dobierać, ja chcę to, chcę tamto, to już jest człowiek, który jest manipulowany przez system duchów. Ludzie nie zdają sobie sprawy. Dzisiejsza struktura życia jest taka, że ludzie stali się tak materialistyczni, że praktycznie rzecz biorąc ta część w ogóle odsunięta. Tam bajki różne, tam pogawędki. Ale jeżeli by ludzie w swoim rozwoju dzisiejszym mieli rację, to byliby szczęśliwi. A my, jak widzimy, coraz bardziej nieszczęśliwi. Biedni i nieszczęśliwi, bo nie mają pieniędzy, bogaci i nieszczęśliwi, bo nie wiedzą, co z tym zrobić. No i co? I gdzie tu miłość jest? To jest wszystko system konsumpcyjnego otrzymania, czyli poziom formacji kelim. A miłość to jest struktura emanacji. Czyli to jest stan, przy którym twoja dusza bezwzględnie emanuje. Na przykład masz ukochaną osobę. Z rana budzisz się i co pierwsze myślisz? Szybciutko idę, przygotuję śniadanie, kawkę, tam jeszcze coś. To jest impuls, pierwszy impuls emanacji. Ale jeżeli z rana budzisz się i czekasz, że ktoś ci coś przyniesie, nie ma tam miłości. Już na tym etapie jej nie będzie. To jest system wzajemnej wygody. Funkcjonujemy, żeby nie być sami, funkcjonujemy, żeby wspierać się nawzajem, chociaż można i na pałkę się wspierać, można na drugą osobę się wspierać. To wszystko podpórki, które tak naprawdę symulują ten wewnętrzny stan bez jego jawnego objawienia. A co w sytuacji, kiedy ta osoba schowa ego, emanuje, kocha, jest zakochana, a druga strona, można powiedzieć, nie odwzajemnia tej emanacji albo nie emanuje w podobny sposób, tylko może to wykorzystywać albo jeszcze, nie wiem, zachowywać się tak, że niszczy tą osobę, która emanuje. No bo często tak jest w Czy ty jesteś związkach. tą Ja tak nie pierwszą, czy mam. drugą? Nie, nie. Znaczy mogę, inaczej, mogę być w tej chwili, jak rozmawiamy sobie szczerze, to mam dorastającego syna, staram się w stosunku do niego
emanować, ile potrafię. I są takie momenty, że wiem, że chyba nie powinnam aż tyle, dlatego że wchodzę na taki poziom wykorzystywania mnie. To Dlatego, znaczy że tam nie ma czystej miłości. Wiesz, powiem ci inaczej, no, czyli wracamy do punktu wyjścia, że nie potrafię kochać, robiąc te rzeczy i myśląc, potrafisz. że no to dlaczego nie Potrafisz ma tam kochać, miłości? tylko jest problem w tej stronie drugiej nieczystych sił, które manipulują myślami. Powiem tak, jeżeli ja kogoś kocham prawdziwie, mi wszystko jedno, gdzie ten człowiek jest. Mi wszystko jedno, co on robi. On może być złym człowiekiem, dobrym człowiekiem punktu widzenia kogoś. On może być biednym bądź bogatym. Jeżeli ja przyjąłem do jego miłość, to wewnętrznie ja będę przejawiać również do niego jakieś symptomy opieki. Ja będę starał się coś jemu dawać, coś, co nie naruszy jego konstrukcję, ale nigdy, podkreślam, nigdy nie będzie oczekiwać od niego nawet jednego słowa dziękuję. Bo w momencie, kiedy on mi powie dziękuję, to nasze relacje się urwą. A ludzie odwrotnie. Nie robią tego z miłości czystej, bezwarunkowej, a robią impuls w podobieństwie właściwości, żeby otrzymać co? Satysfakcję, dumę. Ja zrobiłem fajny uczynek, a on mi podziękował za to, wow, napełnienie wewnętrzne. Rozumiesz? To nie idzie z czystości. Druga rzecz. Jeżeli ja kogoś kocham, ktoś w stosunku do mnie ma jakieś negatywne myśli, on mnie nigdy nie skrzywdzi. Bo ja rozumiem jego ograniczenia. Ja rozumiem, że on dopiero rozwijający się jest. Jak ja mogę od niego żądać, żeby on już na tym etapie był bardzo wysoko? On będzie na tym etapie, na którym jest. On może być negatywny, pozytywny z punktu widzenia innych ludzi. Dla mnie to jest obiekt miłości. I powiem ci to, co ja nie mówię z wymysłu. Ja mówię wewnętrznie z siebie. A wiesz, dlaczego tak jest? Dlatego, że ja staram się zawsze patrzeć wewnątrz. Ja nie widzę ciał. Ciała ja widzę podobnie jak widzę ubrania. Mogą być ładne, mogą być brzydkie, no, jak komu pasują. A od dusza to jest obiekt prawdziwej miłości. Nie można kochać ciała, dlatego że ono jest mijające. W 18 lat piękne, w 40 już poddeptane, w 80 już nieprzydatne. I gdzie tu miłość? Znika, ale kiedy ty patrzysz wewnątrz duszy, to czy to dusza dziecka, czy to dusza osoby, która ma 100-150 lat, tobie będzie wszystko jedno. Ty będziesz widziała jedno i to samo, bo dusza niezmienna jest w swoim aspekcie. Jeżeli ten niuans w sobie rozbierzesz, będzie ci bardzo łatwo nie tylko dokonać korekty, ale i ustawić jakiekolwiek relacje z kimkolwiek na zewnątrz. Bardzo trudny dla mnie temat. Wiem, że sama sobie wybrałam. Czuję się w tej chwili tak, jak próba rozbicia potężnej skorupy, ale skorupa czy orzecha kokosowego, czy jeszcze innego nie jest jednak taka prosta, że jednym stuknięciem wszystko się naprawi, No nie. czy dojdzie się do rdzenia, tak? Oj, Aleksandr. Wyciągnęliśmy na powierzchnię bardzo, bardzo problematyczny temat, ale tak jak powiedziałeś, temat miłości w naszych czasach jest tym takim kluczowym. Myślę, że wyciągnę jeden wniosek, że poziom emanacji, który uważałam za dostatecznie wysoki w moim życiu, jest nadal do rozpracowania. No to my rozmawialiśmy o relacjach między ludźmi, a jeszcze przed nami relacja ze Stwórcą, a tam zupełnie inny aspekt. Tak, ale wiem, uczyłeś nas, że na początku relacja ze Stwórcą jest bardzo abstrakcyjna i jeżeli chcemy
tą relację ze Stwórcą stworzyć na takim poziomie dosyć wysokim, to mamy zacząć od relacji z ludźmi. Czy tak było? Tak, dokładnie. Bo tam jest ta bardzo wysoki poziom abstrakcji, a w relacjach z ludźmi jesteśmy na takim bardziej realnym. Także póki nie rozwiążę relacji tutaj tych niskich, to nawet tam nie sięgam wysoko na relacje ze Stwórcą. Myślę, że Stwórca cały czas ze swojego poziomu wszystko widzi i to, jak często mówisz, nie zostawia nigdy swoich dzieci w potrzebie i ta myśl zawsze mnie trzyma bardzo mocno w takim nielęku, że wiem, że cokolwiek się w życiu dzieje, nawet jeżeli moje ego chciałoby momentalnie przeskoczyć, że to jest niekorzystne, to ja przeskakuję na relację ze Stwórcą i mówię: tak, wiem, że Ty wiesz więcej. I to, co w tej chwili się wydarza, to jest po to, żeby mnie tylko wznosić. Tak sobie żyję i tak sobie myślę. Dobra. Myślę, że na tym etapie to jest dobre podejście, które da ci kolejne kroki otwarcia. No a jak zrobisz pewne kroki, no to zapraszam, porozmawiamy o tym. To ja wracam ćwiczyć, trenować, chować ego ile mogę i ile mogę emanować sobą i swoim życiem w stosunku do innych. Niech się dzieje jak najlepiej. Tobie również Dziękuję, miłego Aleksandr, dnia za dzisiaj. i opieki anielskiej. Bardzo dziękuję. I do Do usłyszenia. usłyszenia. Do widzenia.